Chwila, chyba czas odsapnąć. Zapraszam, bo robota widzę idzie aż wszystko wre. Uszanowanie, panie Piotrze. Dzień dobry. Wielkopolska. Tak. Południowa część Wielkopolski, powiat Rawicki tutaj. Gospodarstwo prowadzimy. Tak, tak, Rodzinne. tak. Duże? Pod kątem hektarów? 150 hektarów, Mhm. 80 swoich i reszta. Około 150 hektarów, 80 swoich i Reszta dzierżawa. dzierżawy, nie? Tak, Ale to nie jest gospodarstwo tradycyjne, sama uprawa, ale i też hodowla, widzę. no dobra, krowy mleczne. Od wielu lat w ogóle hodowla? 30 lat. 30 lat. Tak, tak. To już powiem tak, zęby żeście, panie Piotrze, na tym zjedli. Tak. Ale tak szczerze, gospodarstwo na przestrzeni tych lat, jak ono się rozwijało, bo to już po ojcu żeście te 80 Po ojcu, hektarów... ale najpierw była trzoda i No, ale- mało bydła, a później Mhm. żeśmy zwiększali trzodę. Ale jeśli chodzi o ilość hektarów... Też było dokupywane w no, ciąży. a jak wolno zapytać, ile tych hektarów po ojcu żeście przejęli? Jak żeście... 20. 20. Po 20 coś było. No to, tak. to pełen szacun, panie Piotrze, no bo... A to w ciągu 20 lat. Tak, tak, ja wiem, ale mimo wszystko w ciągu 20 lat gospodarstwa ta część własnościowa no, czterokrotnie się zwiększyła. Nie? Tak. Na sprzęcie widzę, pracujemy bardzo solidnym, chyba najwyższej jakości, bo tu akurat widzimy 824 Fęcika, ale jeszcze macie... Jeszcze mniejszego, 714. Mhm. Ten wiadomo jest zapewne do tych cięższych robót. Cięższy, No. no. A tamten taki uniwersalny, z Uniwersalny. ładowaczem i do Aha. wszystkiego, tak. A zadowolony z Fentów? Tak, wygoda jest, Wygoda coś za je- coś. Jest, wiadomo, kosztuje, nie? Dopracowane są tak, takie... nie? Przy tym momencie zakupu, to wiadomo, to zawsze tam boli, jak trzeba więcej wydać, ale powiem tak, bardzo często mam okazję rozmawiać i to jest zainwestowanie naprawdę w długoletnią pracę, ale i wygodną pracę, no bo tych hektarów, jak już macie 150, no to jest co robić, nie? Raz, że przy uprawie samej, no ale też przy tych zabiegach związanych z hodowlą, nie? Tak. Dzisiaj akurat mamy okazję testować przyczepę samozbierającą, bo gdzieś już ta co jest na gospodarstwie jest ku końcowi. Pomału by mogła być wymieniona na większą. Tak, a wiemy, że też nowa i większa, to ułatwia wtedy tą pracę i przede wszystkim logistyka, no bo wiadomo, że te tereny zielone nie są też przy samym gospodarstwie, nie? Są to odległości. Ten transport. Dokładnie, żeby logistyka. jak najwięcej przywieźć. Mhm. Powie Pan tak, bo gospodarstwo hodowlane, krowy dojne, ile tych krów? 120 w ciągu doju wciąż jest. W udoju. Tak. Jeśli nie tajemnica, jakie się tam wydajności, tam uśredniając, to nie chodzi o aptekę, Niecałe 11 tysięcy, 10 chyba 800 w tym roku wyszło. Średnio, tak. To jest bardzo ładny wynik. To Się jakby... zwiększa, bo dopiero żeśmy założyli roboty udojowe Okej. i to tak No to też się ten jeszcze komfort... jest w trakcie Mhm. to rozdajania, widać, że wydajność rośnie. Ale rośnie cały Tak. czas, bo kiedy roboty żeście zamontowali? 2 lata niecałe, jak są 2 lata. założone. I to widać, że ten całe pogłowie musi się też do tego przyzwyczaić, dostosować. Genetyka powinna być Aha. do tych robotów już, Mhm. krowy. Nie? Jasne. Nie da się ukryć, jest to dziedzina w dobie dzisiejszych czasów, taka można powiedzieć stabilniejsza i w miarę dochodowa, jeśli chodzi o hodowlę krów mlecznych, ale niestety wiąże się to z wieloma wyrzeczeniami, no i tak naprawdę z ciągłą pracą, z ciągłym nadzorem, nie? Tak, bo to non-stop. Non-stop trzeba być, przy tym. być na miejscu. Bo Pan powie, mleko odbierają codziennie czy co drugi? Codziennie. Codziennie. Tak. I to litrażowo ile tych litrów mniej więcej wychodzi przy takich Około wydaniach? 4000, 3, zależy jak 4000 zależy od Jasne. Ile jest godziny zasuszonych, odbioru, tak, bo tak. różnie kierowcy Mhm. przyjeżdżają. Niektóry przyjedzie o 8 rano, drugi o 14 po południu i to jest Mhm. rozbieżność duża w litrach między nimi. Jasna sprawa. Pytanie. Przejdźmy sobie może do samej przyczepy samozbierającej.
Pan już pracuje przyczepami, bo taką technologię Pan ma, bo inaczej powiem, bo prasę też Pan ma, nie? Tak, tak. Ale większość przyczepą zbierającą. Ale prasę generalnie do zbioru słomy, nie? A tu jednak macie tą technologię tak ustawioną, że użytki zielone kosicie i zbieracie przyczepą już od wielu lat samozbierającą i w tym kierunku dalej pójdziecie, nie będziecie tej technologii zmieniać. Przede wszystkim ważne, istotne rzeczy, jakie się stawia wymogi przyczepie samozbierającej. Co tu jest dla Pana ważne? Bo ja widzę, długość cięcia, żeby było jak najdrobniej. Okej, to możemy nawet sobie... I dobrze zagęszczone na przyczepie, żeby jak najwięcej przywieźć. No też mówi Pan pod kątem właśnie praktycznym, nie? Na co zwracać uwagę, czyli tak, zagęszczenie, czyli ile tam jest w stanie uprasować i w tej przestrzeni tych 45 metrów, nie? Ile jesteśmy w stanie Jesteśmy w trakcie dopracowywania, bo to druga przyczepa dopiero Tak. No to wiadomo, uczymy się tych rzeczy, nie? Ale jak widać już tej masy jest sporo, podejdźmy może nawet na tył. Sprawdzić jakość tak naprawdę, bo widziałem, że pierwsze na co Pan zwrócił uwagę, jak żeśmy wysypywali, bo tu już mamy część pryzmy, które jest zaczęto inną usypywanie. przyczepą, tak, to jest inną. Widać różnicę chyba na plus, bo jest drobno pocięta. I tak jak bardzo ładny kęs akurat pan złapał, bo widać tutaj. Widać na przyczepie, nie zbierającej. Jak to. Dokładnie. I to są mocno istotne elementy, te dwa, czyli ilość tej masy, jak my spresujemy, żeby dużo tego zabrać, żeby ta logistyka transportu była jak najefektywniejsza, dokładnie. No ale też sama jakość zebranej masy, nie? Czyli tak, podbieracz, ten krzywkowy, który zbiera nam czyściutko i odpowiednio, nie? A nie wyczesuje nam nieczystości, tego zapylenia, no bo ziemi nie chcemy, nie? Tylko trawę. Pan najdoskonalej wie, że ta jakość tej zebranej masy ma wpływ na jakość paszy, a jakość paszy z kolei ma niebotyczny wpływ na mleczność, na wydajność, pogłowie, i zdrowotność. I zdrowotność przede wszystkim, nie? No bo to jest istotne, nie? Także to są mocno istotne rzeczy. W duecie ta przyczepa Bergmana z ciągnikiem tak odczuwalnie daje sobie ciągnik radę. Nawet jest zapas. Myślałem, że pójdzie ciężej przy załadunku. Nie wiem, może jeszcze nie jest całkiem tak dopracowane ustawienia, ale jest jeszcze duży zapas. I widać, że sobie z tym poradziłby sobie nawet bo tam troszeczkę chyba jest zmodyfikowany, nie? Coś tam żeśmy mu dołożyli. Coś tam trochę boosta. 30 jest więcej, jak powinno być. Czyli to jest ile? 270. 270 teraz ma, nie? Ale tak już z doświadczeniach, przy takich samych jakby pracach wcześniej, przy tej standardowej mocy, a przy tej zużycie paliwa jest na tym samym poziomie, mniejsze, większe, jak to tam... Bo wiadomo, jak wykorzystamy tą dużą moc, to pewnie, on gabarytowo jest duży, a tak mi się wydawało przedtem, że on mógł... Że za duży jest na starcie. Gabarytowo, bo on jest z tego większą moc by mógł mieć jeszcze. I to jednak dołożyliśmy mu te 30 Dlatego dołożyliście. A zużycie paliwa po dołożeniu mocy coś tam wzrosło, czy podobnie? Wiadomo, jak jest mocniej obciążony, to teraz więcej tego, ale ogólnie przy pracach mniej spadnie. To spadło zużycie. Oj, to jest fajne. No. Większą prędkością idzie jechać. A kaganiec na prędkość ściągnięty tutaj? No jedzie szybciej. No to wiadomo, mówimy tutaj pod kątem praktycznym, bo ja bardzo często gdzieś jesteśmy na jakichś takich pokazach, demonstracjach Bo dużo on chodzi w transporcie i z obornikiem i to później pola nie są tak blisko. Bo teraz najdalej jak pola są oddalone tutaj od... 7 km, 7, tak 8. No to jest mocno względnie jeszcze jeszcze tak umiarkowanie. Ale powiedzmy tak, przy bydle czy przy hodowli jest to, że my... Przy 15 kursach dziennie to się robi później dokładnie dużo. Chciałem powiedzieć, że jednak przy pogłowiu bydlęcym mamy dużo tej pracy takiej z masą objętościową i z przywiezieniem tego, tak jak to mówimy, pokarmu zielonego. Znowu z kukurydzą, i tego transportu jest dużo. Z wywożeniem w drugą stronę, nie? To są rzeczy takie,
no, tego się nie da pominąć, nie da się tego No obejść. nie, Nie? tak Niestety już to- było takie, że potrzebuje tej paszy objętościowej, tonażowo, metrażowo, w sześciennych masę tego trzeba dostarczać. No i później wyprodukujemy z tego obornik i znowu go trzeba... Znowu na pole. Znowu na pole, nie? No i wiadomo, w jedną i w drugą tego transportu jest, mimo że macie naprawdę możliwie dookoła komina te gospodarstwo, nie? No bo 7 Tak, kilometrów tak to jest nie jest najgorzej, nie? Czyli co? Akurat w trakcie żeśmy przerwali, żeby zobaczyć. Pogoda jest piękna, warunki eleganckie. Ja już tu nie mogę dłużej zajmować czasu. Będziemy sobie dalej obserwować, patrzeć, a Pan będzie się zastanawiał. Może, kto wie, może się gdzieś tam... No, przydałaby się, szłoby dużo szybciej. No, bo tak... Nie, ale to widać, nie? Ja widzę na te główne rzeczy, parametry, które Pan zwrócił uwagę, że są one zachowane, są one optymalne i można powiedzieć, no, na Stabilność tej maszyny na drodze też się dobrze sprawuje. Tak. To jest też słuszna uwaga, bo nie wiem, nawet Pan sam to wyczuwa od razu, bo przy zawieszeniu jednak hydraulicznym, gdzie mamy... Nie ma tego kołysania, te nierówności się niwelują. Tak. Bo układ hydrauliczny to jest jakby dwuobwodowy, czyli niezależnie lewa strona i prawa. I nie jest tak, że olej w ogóle nie przechodzi z lewa na prawa, tylko między kołem przednim a tylnym. Czyli jak mamy przeszkodę, podejdźmy sobie, może pokażemy. I zwłaszcza w czym jest rzecz, jak wjeżdżamy na pryzmę, nie? To mamy wiadomo siłowniki na przednim, na tylnym kole. Jak wjeżdżamy na pryzmę przednim kołem, to przednie koło nam się podnosi, bo olej przepływa nam do drugiego siłownika, czyli ułatwia nam to zdecydowanie wjazd, bo te koło nam nie powoduje takiego oporu, nie daje dokładnie, tego pchania, nie? I jak już wskoczy koło na pryzmę i drugie dochodzi do tego, to ten sam olej wraca do przedniego, że tak powiem, koła do przedniego siłownika i tym samym temu wózkowi jest łatwiej wjechać. To jest ten aspekt taki użytkowy na pryzmie, nie? Ale w transporcie, to co Pan mówił, nie ma wymiany oleju lewo-prawa strona, a zatem nie ma tego efektu kołysania, nie? Tak. I wtedy możemy, bo inaczej, bo maszyna jest gabarytowo wysoka, nie? I wiadomo, też z tym usypem robimy, no bo chcemy wykorzystać ją i plus prędkość, nie? No to jest też mega istotne, żeby nie było tego bujania, żeby były te aspekty bezpieczeństwa, żeby faktycznie ta logistyka transportu była jak najbardziej możliwie wykorzystana, jak tylko się da. Nie?